Cisza, cisza, everybody, silence. S'il vous plaît. No już, muzyka. Oliwia, proszę. Stop. Obróć się, kochana. Dobrze, chodź. Stop! Dziękuję, możesz odejść. Czyja to była kreacja? Moje. Brawo, 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 bravissimo. Masz to wygrane. Dziś w odcinku taksówkarz naciąga zagranicznego turystę. Ten pan przywiózł tego człowieka z lotniska i zażądał za kurs 500 zł. Taki mam cennik. Kolekcja kreacji początkującej projektantki Elwiry zostaje skradziona. Brakuje 6-7 sukienek. Cały jeden wieszak. Przejrzyj jeszcze raz, może coś przegapiłaś. Angelika i Mariusz dowiadują się o córce Grażynki Ziutka. Ale coś trzeba zrobić, no nie wiem, chociaż na razie spróbować pogadać. Nasza córka całkowicie odcięła się od nas. Maciek zaskakuje Mariusza znajomością wietnamskiego. Chobaj-san, toi den tu balan. Chobaj-san, Angelika zabiera Grażynkę i Ziutka na pokaz mody. Panie Ziutku, mam zaproszenia. Angelice sprawiały przyjemność starania Cezarego o nią, jednak wciąż nie chciała ujawniać bliższej znajomości z nim. Jedź dalej, nie przed Lombardem. Jest wcześnie, nikogo od was jeszcze nie ma. I co, i będziesz tak codziennie przyjeżdżał po mnie do domu i zawoził mnie do pracy? Wolałbym cię odwozić ze swojego mieszkania. Cezary, nie zaczynaj. No niestety już zacząłem i nie przestanę. Muszę iść. Poczekaj. Mam bilety na koncert Megi. Wiesz, to taka gwiazdka filmów dla dziewczynek. Może Marysia by chciała pójść? Sama? Nie, no z nami. Nie no, co ty? No ale dlaczego? No jak ja jej to wytłumaczę? No po prostu tak, jak jest. A, nie, mowy nie ma, Ale ja dlaczego? nie mogę. Ale to normalne przecież. Cezary, nie zaczynaj, proszę cię. Dobrze. Poczekaj. Miłego dnia. Dzięki. Cześć. Cześć. Cezary był świetnym facetem. Zupełnie innym niż wszyscy, których do tej pory znałam. No ale przecież nie mogłam tak po prostu zmienić swojego życia. Zresztą Marysia by mi tego nie darowała. W atelier trwały przygotowania do pokazu mody i konkursu młodych projektantek. Nad wszystkim czuwał doświadczony kreator mody i łowca talentów Kajetan Mitra. Brakuje mi rozliczenia z Litką, Elwirą i panią Zanecką. Nie widzę jej. Przekażcie proszę, że jak nie będzie kasy, to nie dopuszczę do pokazu ani do konkursu. Ja mogę zapłacić od ręki teraz. W takim razie zapraszam do biura. Nietrafiony prezent. Ja piję kawę rozpuszczalną, tylko nie bawię się w mielenie. Nie. No ale wie pani, teraz coraz częściej wraca się do tradycyjnego parzenia kawy. No życie bym stracił. Bardzo pani przepraszam. A co się stało? Ziutek zostawił na środku felgi. Jedna spadła mi na nogę. No. Kurczę, no a miał wziąć to domu i w domu naprawiać. Tak, no właśnie. Zaproponowałem mi pracę i kombinuję jak koń pod górę. Dobra. Oczywiście poczta, no. Ale to Mariusz z Lombardu. Panie Ziutku, gdzie pan jest? Felgi się za panem stęskniły. I my też. Przepraszam, już się panią zajmuję. To za ten młynek mogę dać pani 100 złotych. Wiesz, że tak się będzie grzebał, w życiu bym nie zaproponował. No dobrze, wezmę 100 złotych. To poproszę dowód osobisty i spiszemy umowę zastawu. Nie?
Wow, a Dzień co to dobry. pani nam przyniosła? Kolekcja modowa. Co pan tu robi? Proszę stąd wyjść. Ale spokojnie. Przecież nic nie robię, no. Co się dzieje? Tu jest jakiś facet. To znowu ty? No, przepraszam, że przestraszyłem no, i za te zamieszania, ale czekam na Oliwię. Ile razy mam powtarzać, że ona nie chce z tobą rozmawiać? Chcę, tylko nie wie, że ja tu jestem. Panie, to co pan robi podchodzi pod nękanie. Jakie nękanie, jakie nękanie? Bierzecie mnie za kogoś innego. Ostrzegałem, wzywam policję. A wzywaj pan kogo chcesz, no. Ale przynajmniej udowodnię, że Oliwia jest moją córką. Tak, a ja Cindy Crawford. No kurczę, ładne. Angela, nie przyjmujemy ubrań. To nie są zwykłe ubrania. To moje dzieła sztuki. No niech panie same powiedzą. No piękne, pewnie muszą być bardzo drogie. Nie chcę dużo. Ze 2000 pożyczki? Przykro mi, ale ja nie wiem, jak to wycenić. Błagam. Jestem spłukana, a chcę wziąć udział w konkursie dla młodych projektantek. I zabrakło mi na wpisowe. Jak chce pani wziąć udział w konkursie, jak chce pani zostawić projekty? To tylko część. Na konkurs mam inne. No błagam. Piękne są te sukienki, ale takie... No, że mało praktyczne. Bez przesady. To oryginalne sukienki, ale idealne na specjalne okazje. To jak, pomoże mi pan? Przykro mi, ale nie mogę. Niech mnie pani zrozumie, no. Ja nie mam żadnego punktu odniesienia. Pani jest jeszcze nieznana, każda sztuka jest inna. Naprawdę nie wiem, jak to wycenić. No niech pani coś powie. No, obawiam się, że też nie będę mogła pani pomóc. Kreacje były naprawdę piękne. Żal mi było tej dziewczyny i jej wkładu pracy. Chciałam pomóc, no ale niestety Mariusz miał rację. Tego zestawu nie mogliśmy przyjąć. Kurczę, to do pracy to się te sukienki nie nadawały, ale na jakieś wyjście piękne. A widzę, że nie możesz przeboleć tej kolekcji, co? Nie o to chodzi. Po prostu szkoda mi tej dziewczyny. No wiesz, młode talenty trzeba wspierać, nie? Tak. Przede wszystkim musimy dbać o nasz interes. Ona chciała za to kilka tysięcy. No wiem, kilka tysięcy za coś, co może być nic nie warte. No, to ruletka. Co tam? Kaśka wysłała żarcik. Śmieszny? Dzień dobry. W czym mogę panu pomóc? Okay. How may I help you? Co zostawić chcesz? You want pawn it? Yes. Yes? Okay. I need to check it, okay? I need to check it if it's real gold. Just a second. Ale ci się klient trafił? Pomóc? Tak, może spisać umowę w jego języku. I need to check it. Muszę sprawdzić. It good. Ja wiem, ale ja muszę sprawdzić. Zobacz. And now this. Tu jest prawdziwe złoto. Jesteś mistrzem pantomimy. Po prostu nieodkryty talent. It's good. Prawdziwe złoto. Real gold. Okej. Dogadanie się z tym gościem to była orka na ugorze. Ale trzeba to było zrobić, bo był interes do ubicia. Wiesz, że znowu tu był? Kto? Twój ojciec. Skąd wiesz? Ochroniarz mi mówił. Awanturował się, to wezwali do niego policję. Nie wiadomo, co on zamierza? W ogóle niepotrzebnie poszłaś do tego lombardu. Musiałam, bo wyczyściłeś całe konto do zera. Ale na co chciałaś? Przecież wszystko masz, ja ci niczego nie żałuję. Ty jesteś moją księżniczką. Ale nie jestem twoją własnością. Kochanie, przecież się nie musimy kłócić o pieniądze. Wystarczyło powiedzieć. Mam dosyć żebrania o każdy grosz. To są moje pieniądze i chcę je mieć, kiedy ich potrzebuję. Dobrze, kochanie, zrobię ci przelew. Tylko proszę cię, nie wydawaj na głupoty. Zarabiam i chcę sama decydować, na co wydaję.
No i potem przez twoje nieprzemyślane decyzje masz kłopoty. Jakie kłopoty? Wpadłaś na ojca, po co ci to było? To był przypadek. Na pewno? Coś sugerujesz? Ja? To ty mi powiedz. Co? Szukałaś ich? Daj mi spokój. Zastawiasz czy sprzedajesz? Pawn or sale? Ja nie rozumiem. Money, man, money. Money, a on chyba chce 500 za to. No, ale To za dużo pod zastaw. Za dużo pod zastaw. on nie rozumie. 115 bucks. 150 bucks? 150 dolców chce za to. No, albo tyle za to dał. Ja się z nim nie dogadam. No wiesz co, to daj mu te 5 stówek. Tak myślisz? Okej. 500 złotych. Okej? You get 500 złotych. Słuchaj, we need your ID card. ID card. Passport. You have passport? No passport. No passport? We have to sign contract. Contract, you know? No contract. No. On chyba się boi czegokolwiek podpisywać. Co robimy? Dobra, koniec tej zabawy. Zrobimy tak. Damy mu te 500 bez żadnych papierów. To jest dobra kasa dla niego i dla nas. Okej. 500 złotych. Okej? Okej? Ej, no co jest? Licznik bije. Czas to many, understand? On chyba chce ci coś pokazać. Podziwiałam cierpliwość Mariusza. Naprawdę świetnie sobie radził z tym Wietnamczykiem. No chociaż on to chyba by świętego wyprowadził z równowagi. No a potem jeszcze oliwy do ognia dolał ten taksówkarz. Cholera, zobacz, jechał tą telefon z Saigonu? Dosyć tego pieprzenia, płać i już mnie nie ma. Zaraz, skąd pan go przywiózł? Nie pański interes. Zgodził się na stawkę i koniec. Skąd? Z lotniska. Zapisałem mu na kartce stawkę za kilometr, żeby nie było nieporozumień, tak? Człowieku, on nic nie zrozumiał. To jest oszustwo. Jakie tam oszustwo, umowa handlowa. Nie ma takich stawek. Jak nie ma, jak są. Zgodził się na stawkę, a teraz rżnie głupa. Nie chciałem dłużej dyskutować z tym taksiarzem. Gołym okiem było widać, że chce naciągnąć tego Wietnamczyka. No, zadzwoniłem na policję. Fajnie, bardzo dobre detale. No, tak, tu jeszcze... Gdzie są moje rzeczy? Jakie rzeczy? Co się znowu... Zniknęła część z mojej kolekcji. Jak to zniknęła? Brakuje 6-7 sukienek. Cały jeden wieszak. Przejrzyj jeszcze raz, może coś przegapiłaś. Litka ma rację, uspokój się i sprawdź na spokojnie. No ale... Ale co tu sprawdzać? No nie ma. Taksówkarz chce oszukać klienta. To liczcie pan ze słowami, dobrze? Nie dość, że marnuje przez pana czas, to jeszcze mi pan oszustwo zarzuca. Ale spokojnie, co się stało? Nie chce mi za kurs zapłacić. Ten pan przywiózł tego człowieka z lotniska i zażądał za kurs 500 złotych. Taki mam cennik. No wszystko się zgadza, jeżeli tyle pokazuje taryfikator. No to z lotniska. Jechałem według taryfikatora. Widział cały czas stawkę. Nie no, ale niech się pan nie wygłupia. Kurs został wykonany i kasa się należy, jak psu Buda. Ale na pewno nie tak dużo. A kto będzie to ustalał? Wy? Jakim prawem? No, stawki za przyjazdy są dużo niższe. A ja mam takie stawki. Wszystko mu powiedziałem i napisałem. Wiedział, za ile jedzie. Zresztą muszę wracać do roboty. Byłem wkurzony na całą tę sytuację. No, działa się ewidentna niesprawiedliwość. A gliniarze nie bardzo chcieli pomóc. 11:00. Słuchaj, to wyzwanie sprzed Lombardu ogarnięte. Taksówkarz jechał zgodnie z taryfikatorem, a klient znał stawkę i się na nią zgodził. Ogarnięte? Przecież facet został ordynarnie orżnięty, do tego nic nie rozumie. Wie pan, no zawsze można wytoczyć sprawę z powództwa cywilnego. My na tą chwilę nic więcej nie możemy zrobić. Mam nadzieję, że sporządzicie przynajmniej notatkę służbową. To nie jest koncert życzeń, proszę pana, no ale jeżeli to panu pomoże, to proszę. My zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Czyżby? Ma pan nasze identyfikatory, jakby co, możemy świadczyć w sądzie. Do widzenia. Do widzenia. Zgłaszam się.
Where's this place? To jest bardzo daleko. Nie dasz rady z tymi torbami. Take one and leave the rest. Później przyjdziesz sobie do Lombardu, rozumiesz? Jedno, Okej. weź jedno, a resztę zostawisz, tak? Okej. No. Jedną. Ja schowam do Lombardu. Przyjdziesz po to, dobra? Starałem się jakoś pomóc temu Azjacie, ale ciężko się było dogadać. No i właśnie na tym żerował ten taksiarz. A nie ma co. Ładne świadectwo wystawił naszej polskiej gościnności. Co to jest? Kupiłeś to od niego, czy co? Nie wiem, jak ten człowiek sobie z tym poradził. Mariusz, ale o co chodzi? Widziałam policję. Tak. Złotówa orżnął tego chłopaka i później wysadził go na środku ulicy ze wszystkimi bagażami. No powiedziałem, żeby wziął jedną, a resztę zostawił nas w Lombardzie. A co? Orżnął go i co na to policja? No nic, powiedzieli, że wszystko w porządku, no. Gdzie mój Ziutek? Widzieliście go? A no właśnie, pani Grażynko, bo robota czeka. Pani Grażynko, no u nas go nie ma. Znowu zniknął. A, co, zaczął znowu pić? Ostatnio zaczepiał ludzi. Tu, przed Lombardem, taką dziewczynę młodą zaczepiał. Ładną. Nie zaczepiał, porozmawiać chciał. Porozmawiać? Pani Grażyna, on się zachowywał jak na haju. Jakby coś w niego normalnie wstąpiło. A jej tu więcej nie było? Pani Grażyno, o co chodzi? Interesujecie się naszą klientką. Po co? Dzień dobry. Dzień dobry. Czuliśmy, że pani Grażyna coś przed nami ukrywa. Też się zainteresowała naszą klientką. To było dziwne. Ale dopiero kiedy wszedł ten facet, rozpętała się prawdziwa burza. Chciałem odebrać zostawiony przedmiot. Tutaj jest umowa i upoważnienie od żony. Od żony? To wy macie ślub? Nic pani do tego. Jak to nic? Mówimy o mojej córce, Która nie chce z wami rozmawiać. bo ty jej na to nie pozwalasz. Gdyby chciała rozmawiać, to by rozmawiała. Tutaj. Z pani mężem. Jak ją zaczepiał, ale ona uciekła, a jego trzeba było uspokajać. Bo zrobiłeś jej wodę z mózgu. Dałem jej to, czego wy byście jej nigdy nie dali. Ciekawe, co? Wyciągnąłem ją z patologicznej rodziny. Dałem karierę, sławę, dobre życie. Ukradłeś nam dziecko! Jest dorosła. A to, że nie chce z wami rozmawiać, to jest jej wybór. Reszty nie trzeba. To ty? Tak jest. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Po tym, co usłyszeliśmy, przeżyliśmy z Mariuszem prawdziwy szok. Pani Grażyna i pan Ziutek mieli dorosłą córkę. Ta piękna kobieta to nasza córka Oliwia. Dlaczego nie jest z wami? Nie byliśmy wzorowymi rodzicami. Zaniedbywaliśmy ją. Ziutek jak to Ziutek, pił. A ja ciężko pracowałam i próbowałam wiązać koniec z końcem. I co? Oliwia uciekała z domu po każdej awanturze. Raz, drugi, trzeci. A raz Ziutek zobaczył ją z tym starszym facetem. Zrobił taką aferę, że na dobre uciekła z domu. Właśnie do niego. I co, nie próbowaliście jej szukać? Zgłaszaliśmy na policję. Ona wtedy miała 16 lat. No i? No i facet miał kłopoty. Ale nie mogli mu udowodnić, że to właśnie on ją porwał, a jej też nie odnaleźli. To dziwne. Była już dawno za granicą. On ją wywiózł. A jak skończyła 18 lat,
to poszła na policję i oświadczyła, że już nie chce być więcej poszukiwana. A z nami to ona nie chce mieć nic do czynienia. To na pewno można jakoś naprawić. Ale jak? Widziała pani? Ona jest całkowicie pod jego wpływem. Nie wiem, no ale coś trzeba zrobić. No nie wiem, chociaż na razie spróbować pogadać. Oni żyją w innym świecie. Moda, salony, celebryci. Nasza córka całkowicie odcięła się od nas. Współczułam pani Grażynce. Utrata kontaktu z dzieckiem to zawsze wielka tragedia dla rodziców. Znamy się tyle lat, a oni cały czas skrywali ten sekret. Musiał być jakiś sposób, żeby im pomóc. Halo? No ciągle nie odbiera. Wie pani, jak jest Ziutek? Pewnie ma rozładowaną komórkę. Pewnie czeka na panią w domu. Mariusz panią podwiezie. Ale po co ten kłopot? No, pani Grażynko, żaden kłopot. To jest po drodze, naprawdę. No dobrze. Jedziesz z nami? Ja chciałam jeszcze skoczyć do kilku sklepów, także No dobrze. To do jutra. do jutra. No, to chodźmy. Tam za rogiem widzenia. stoi. Cześć. Cześć. Pani Grażyna była załamana przebiegiem spotkania z mężem córki. Nie pomagała też nieobecność pana Ziutka, który nie wrócił na noc do domu. Gdzieś ty był? Martwiłam się. Dlaczego mi to robisz? No ale co ja ci robię? Nigdy cię nie ma, jak jesteś potrzebny. Ale do czego ci byłem potrzebny? Bo nie chciałam być sama z tym wszystkim. Tyle myśli w głowie, tyle żalu, a tu nie ma nawet do kogo gęby otworzyć. Nikogo, kto by mnie zrozumiał, pocieszył. No przepraszam, no ale... Naprawdę przepraszam. A co mi teraz po twoich przeprosinach? Ale nie mogłem być przy tobie. Nie tłumacz się. Oj, słuchaj, no wzięli mnie, zapuszkowali, zamknęli, byłem na dołku, no. No jak to zapuszkowali? No chciałem porozmawiać z Oliwią, no ale się nie udało, no i wzięli mnie na dołek, no. Jak to, rozmawiałeś? A gdzie tam, no? Napotoczył się normalnie ten ochroniarz, później ten facet w ogóle od Oliwki. Posądzili mnie o nękanie, no i wsadzili mnie na dołek. A ty wiesz, że oni są małżeństwem? No wiem, bo mnie powiedzieli na komisariacie. A ty skąd wiesz? Szukałam cię w Lombardzie i wtedy on przyszedł po jakieś kolczyki. Napadł na mnie jak jakiś zbój. Nie mamy już córki Grażynka. Żebyś wiedział. Angelikę i Mariusza bardzo zaskoczyły sensacyjne wiadomości na temat córki Ziutka i Grażyny. Od rana rozmawiali właśnie o tym. Angelika zastanawiała się, czy można jeszcze jakoś naprawić ich relacje rodzinne. A może to nie jest ich córka? No bo no to jest niemożliwe, żeby aż tak się odciąć od rodziców. Wierz mi, to możliwe. Dzień dobry. Piękna, co? Jak na mnie szyta. Na wesoły siostrzenicy wszystkim oko zbieleje. A mam wrażenie, że już taką gdzieś widziałam. Niemożliwe. To żadna sieciówka. To stylowa kreacja. Zaraz lecę po drugą. Tak samo efektowna. To jakaś promocja? Okazja, której nie można przegapić. Pieniędzy mi zabrakło. Pomoże mi pan? Tak, pan się odwróci. Nie poradzę sobie z tymi paznokciami.
Jest. Jest? Tak. I jest. O, super. Dobra, dziękuję bardzo. Po wypłacie odbiorę. Dobrze. Ale wie pani co, to faktycznie musi być promocja, no bo my za tą biżuterię to nie damy pani więcej jak 200. Właśnie tyle mi trzeba. Uwierzy pani? Za taką kieckę? No to gdzie ta okazja? A mówię pani, w Ciucholandzie, tuż za rogiem. Proszę się tam przejść, koniecznie. No, od razu poznałam tę sukienkę. To była jedna z tych, które przyniosła tam ta projektantka. Tylko wydało mi się dziwne, że tak po prostu sprzedała je w lumpeksie. Musiałam to sprawdzić. Ma pani rację. Biorę. Dobra decyzja. 200 złotych. Dziękuję. Będzie pani pięknie wyglądała, proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A może pani sobie coś dobierze? No. Piękne te sukienki. A skąd pani takie dostała? O, była wczoraj tutaj taka młoda dziewczyna, projektantka, wie pani. Coś jej tam z pokazem mody nie wyszło i musiała się pozbyć kreacji. Ta będzie na panią pasowała. Ale u nas w Lombardzie też była. 2000 chciała. Ile? No a pani ile zapłaciła? Nie mogę powiedzieć. Tajemnica handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Męziutku, szukałem pana wczoraj, ale no to już nieważne. Dowiedziałem się o tych problemach z córką. Współczuję bardzo. No. Ale policja na mnie nasłała, no własna córka, no. Ale może to nie ona. No możliwe, no, może ten fagas, no, ale co to zmienia? Fakt jest faktem, no. Nie życzą sobie. Trzeba próbować. Może jakoś uda się dotrzeć do córki. Myślę, że nie. On musiał, wie pan, jej jakieś pranie mózgu zrobić czy coś, no. No przecież to jest niemożliwością, no. Jednak będę musiał chyba, nie wiem, co zrobić, no. Wie pan co? No. Robota jest najlepsza na wszystko. Panie Mariuszu, i tutaj pan ma rację. Bo jeżeli się ma pracę, to nie myśli się o głupotach. Mamy robotę? Tak. Idziemy. Felgi tak na magazynie. jest. O, wiedziałem, że to się tak skończy. Nie śmiej się, była okazja, to wzięłam. No, będziesz mogła powiedzieć, że znasz projektantkę. A żebyś wiedział, i mojego śledztwa nie odpuszczę. Tylko zastanawiam się, jak dotrzeć do tej dziewczyny i zapytać, czy wszystko gra. No, dobra, to przymierz. Zobaczymy, co to za cudo. Nie no, ale załóż, no. Daj nacieszyć oko. Naprawdę miałam ochotę założyć tę sukienkę. No, ostatecznie przymiarka w sklepie to nie to samo, co oficjalna prezentacja. No i jak? Co? Wyglądasz obłędnie. No, ale ładnemu we wszystkim ładnie. O rany. Znowu moda. I panią to kręci? No, chyba jak każdą kobietę. Ta, no, sieczkę robią w głowie. To cała moda, no to jest przecież bagno, muł, wodorosty. Panie Ziutku, mnie jest naprawdę przykro z powodu pana córki, ale na pewno wszystko się jeszcze jakoś ułoży. Jeżeli będzie tkwiła w tym szambie, to wątpię. Ta cała moda, on to jest do dupy. Tylko kradzież sukien, kradzież modelek i nawet córki kradną. No, widzi pan, ja myślę, że to tylko aktorzy, no, reżyserzy. No to się okazuje, że wszyscy artyści. Oliwka, no to przez niej się stała taka obca, zimna. Ale jaka jest naprawdę, nie wiem. Zaraz, panie Ziutku, a pan mówił coś o kradzieży sukienek? Jakiej kradzieży? A jednak miałam nosa.
czułam, że coś z tymi sukienkami jest nie tak. Jeżeli kradzieże kolekcji się zdarzają, to może i w tym wypadku coś takiego miało miejsce. To by tłumaczyło, dlaczego ta dziewczyna tak po prostu pozbyła się pięknych sukienek. Pan Ziutek wskazał Angelice miejsce, gdzie odbywają się próby pokazu mody. Dziewczyna chciała wyjaśnić tajemnicę dziwnej kolekcji ubrań, która trafiła do second handu. A pani do kogo? Ale niech pan mnie nie łapie. Szukam organizatora pokazów mody. W jakiej sprawie? W sprawie kradzieży projektów sukienek. A co, pani z policji? A co pan taki ciekawy? Niech pan lepiej wezwie tego organizatora imprezy. Dobrze, dziękuję, ja się tym zajmę. O co chodzi? Trafiłam w 10. Gdy wskazałam tę dziewczynę, która przyniosła do nas te sukienki, rozpętała się prawdziwa afera. Możesz nam to wyjaśnić? O niczym nie wiem. To jakaś pomyłka. Pomyłka? To pani przyniosła do Lombardu kolekcję sukien, a później sprzedała wszystko w lumpeksie. Co pani opowiada? Na pani nieszczęście mamy monitoring, także wszystko mamy nagrane. Więc to prawda? Tu trzeba wezwać policję. Oszaleliście? Jaką policję? Ukradłaś kolekcję Elwiry! Schowałam tylko na czas pokazów. Jak mogłaś? No chyba każdy z nas chce wygrać konkurs. A z jej projektami nie miałam szans. Nikt z nich by nie miał. Elwira jest najlepsza. Co tak na mnie patrzycie? Zrobiłam to też dla was. Dobrze wiecie, że wygraną miała jak w banku. Przestań! Wszyscy mieli jednakowe szanse. A ty tylko o kasę się upominałeś. Nie miałam na wpisowe. Nikt mi nie chciał pożyczyć. Nikt! Myślałam, że zostawię kolekcję w Lombardzie. Ale oni też mnie olali. Co miałam zrobić? Oddałam do lumpeksu, to był odruch. Nie mogę tego słuchać. Zawiodłaś nas wszystkich. Dzwonię na policję. A pani dokąd? Nie było mi żal tej dziewczyny. Nie okazywała skruchy ani poczucia winy, a przecież zrobiła straszne świństwo koleżance. Teraz to trzeba było jeszcze wszystko odkręcić. Siema. Cześć, czołem. Jak biznes? Spoko, zebrałem wreszcie te kwity, ale z kredytem jest kłopot. No, teraz to normalne. No tak, ale wiesz, mój lokal jest jednak trochę zadłużony. No i ludzie w banku są ostrożni, wiesz jak jest, nie? No wiem, ale nie mogę ci pomóc. Wszystkie sprawy biznesowe musisz załatwiać z Kazimierzem. On teraz wyjechał na kilka dni. A kurde, szkoda. A co, biznesowo? Nie, wyjechał z żoną odpocząć. A, czyli to spa. No to się interes nieźle kręci w takim razie, nie? No nie wiem, czy to spa... Wiesz, należał mu się odpoczynek. No nie, no jasne, jasne. No dobra, a tak szczerze, to ten biznes się opłaca? Czy można trochę kasy na tym urwać? A? Widzę, że się nie orientujesz w temacie. A no, biegły nie jestem, nie będę ukrywał, ale wiesz, no, człowiek nigdy nie wie, w co się pakuje tak naprawdę. No tak. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Widzę, że się nauczył pan trochę polskiego. No, to jest mój przyjaciel z Wietnamu. Niestety nie możemy się za bardzo dogadać. Może ty spróbujesz. Chobaj-san, toi den tu balan. Chobaj-san, Chobaj-san! No, tak, widzisz, no. Maciek mnie totalnie zaskoczył. Przez chwilę myślałem, że sobie jaja robi. Ale po chwili okazało się, że on faktycznie gada po wietnamsku. Jakieś to udziwnione. Nie wiem, kiedy miałabym to nosić. Proszę pani, na specjalne okazje. Tych sukienek nie wolno sprzedawać. To znowu pani? A co tym razem się pani nie podoba? One pochodzą z kradzieży. Co to za historie? Co pani jest z policji? Nie, ale zaraz będzie to policja z właścicielką całej kolekcji. O matko, no na co mi to było, no? Przecież jak tu wejdzie policja, to sklep mi zamkną, towar mi zarekwirują. Niekoniecznie. Po prostu musi pani teraz pomóc odzyskać te sukienki. Ciekawe jak? No przecież zna pani przynajmniej część swoich klientek. Kilka tak, mieszkają w okolicy. No. No to już niech pani dzwoni. Wcale nie musiałam się w to mieszać, ale żal mi było tej okradzionej projektantki. No, tak się nie załatwia spraw.
Maciek opowiadał Mariuszowi o swojej wycieczce do Wietnamu. To tam poznał kilka zwrotów w tym języku. Wytom, wyjmij, wytom. A Wojtom to jest krewetka, nie? Taki ten... Wojtom, pojmij. Rewelacja. A on się zabierze z tymi tobołami w ogóle? Z jedną torbą drawał 2 kilometry. Z buta. Chcesz swoją bransoletkę, tak? Dobra. You buy, okej? 550 złotych. 50 złotych, our profit. Tiền đây, từ từ đã nha. Jest. Đây. 200, 400, 500, 50. Nhưng mà 50 xu đây để làm gì? This is our profit. 50 Sorry, xu đây, this is business. là thế phải thế cả. No nie mogłem podarować Wietnamczykowi prowizji. Sprawdzałem, czy w torbie nie ma jakiejś kontrabandy, ale miał ciuchy na sprzedaż. No, więc też się zajmował biznesem. Zup, pomóc ci? No to dawaj to. Maciek, jak to było? Toi se aso. To jest Anso. Cześć! Cześć. Cześć. Słuchaj, muszę znaleźć adres tej babeczki od sukienek z lumpeksu. Pamiętasz? Pamiętam, ale co, coś się stało? Odkręcamy aferę. Może uda się dziewczynie uratować pokaz mody. Nie wiem, o co chodziło, ale Angelika była tak podekscytowana całą tą sprawą, że nawet nie próbowałem jej uspokajać. Miałem tylko nadzieję, że Lombard nie ucierpi na tej modowej aferze. A pani Marczewska? Pani Marczewska, pani musi oddać te sukienki. I tak je pani straci, no bo są poszukiwane przez policję, pochodzą z kradzieży. Odzyska pani pieniądze, bo to jest zorganizowana akcja. Dobrze. Dobry. O, dzień dobry. Udało się odzyskać ponad połowę kolekcji. A będą jeszcze 2 sukienki. Właśnie przed chwilą dzwoniłam w tej sprawie. Oj, nie macie pojęcia, jak się cieszę. Ten pokaz jest dla mnie bardzo ważny. Może jednak się uda. Uda się. Wszystko, co powstaje w bólach i trudach, przynosi później dobre efekty. Tyle tygodni przygotowań, pracy. Wszyscy bardzo przeżywamy ten pokaz. No, niektórzy nawet posuwają się do kradzieży. Mnie nie zależy na tym, żeby ją ukarali. Skupiam się na tym, że wracam do gry. Ale wie pani co, ja tu uważam, że ta pani konkurentka powinna dostać nauczkę. Już dostała. Wykluczono ją z pokazu i nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś jej się taki trafi. W branży szybko wszystko się rozchodzi. Kiedy przyjdzie ta pani od sukienek? Nie wiem. Ale ja proponuję, żeby pani już pojechała przygotowywać tą kolekcję i pokaz, a ja pani dowiozę te sukienki. To będę miała prawie wszystkie. Proszę, tutaj jest zaproszenie dla pani. A czy to nie byłby problem dla pani, gdybym dostała od pani jeszcze 2 zaproszenia? Oczywiście. Proszę bardzo. Tylko mam nadzieję, że na pewno panią zobaczę. Przyjdę ze znajomymi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Angelika uszczęśliwiła kolejną osobę, a przy tym rozszalała się towarzysko. Urwała się z pracy, żeby dokończyć dzieła. Myślę, że firma na tym nie straci, a jej należało się trochę satysfakcji. Niespodziewane odnalezienie córki Ziutka i Grażyny rozbudziło w nich nadzieję, dlatego gorycz po odrzuceniu była tym bardziej dotkliwa. Taka piękna kobieta wyrosła. Pracochłonna rzecz. Doprowadzić ten złom do porządku i w dodatku ręcznie. Czy ty wiesz, o czym ja mówię? Daj mi się wyżyć. To dobre na zgryzotę. Już! Nie już, tylko idź, no co? Nie pali się! Właśnie, że się pali. No co pani tutaj robi? Porywam was Jak? Dokąd? na pokaz mody. No jak, nie chcecie się spotkać z córką?
No, my chcemy, no, ale ona z nami nie chce. Na pokazie mody na pewno będzie jakaś okazja, żeby porozmawiać. Ale ja nie mogę. Nie mogę iść z tego względu, że znowu mnie zamkną, no. Niech Grażynka idzie sama. O, na pewno. Bez ciebie nigdzie nie idę. Panie Ziutku, mam zaproszenia. Będzie pan oficjalnym gościem i nikt nie będzie mógł pana ani wyrzucić, ani nawet nie wpuścić. No. No, jeżeli pani tak mówi, no. Zbierajcie się. No to ubierajmy się. No już, no. Cieszyłam się, że zdecydowali się pójść na ten pokaz. Problem stanowił dobór odpowiednich strojów. Zwłaszcza Ziutka trudno było namówić na coś eleganckiego. Ale na szczęście się udało. Pomogła babeczka z second handu. Angelika przyprowadziła Grażynę i Ziutka na pokaz mody, w którym miała wziąć udział ich córka Oliwia. Oboje byli bardzo zestresowani sytuacją. Pan Ziutek, pani Grażynka, proszę. I moje. Niepotrzebnie się zgodziłem. Czuję się jak strach na wróble. No faktycznie, pan Ziutek i garnitur, no szok. Ale panie Ziutku, czego się nie robi dla rodziny? Ziutek, nie marudź. Raz w życiu wyglądasz jak człowiek. Poza dniem naszego ślubu oczywiście. No, nareszcie jesteście. Proszę. Boże, ma pani moje sukienki. Nie mam pojęcia, jak się pani zrewanżuje. Już się pani odwdzięczyła. Ja nigdy wcześniej nie byłam na pokazie mody. Muszę wracać do zajęć. Jasne, powodzenia. Chodźcie. O, to znowu pan? Zdaje się, że ma pan tutaj szlaban. O co chodzi? Mamy oficjalne zaproszenia. Chce pan skandalu? No nie wiem. Jak pan nie wie, to niech pan woła szefa. Okej, po co te nerwy? Chodźcie. Ziutek i Grażyna wyszli z pokazu mody jeszcze przed jego końcem. Impreza wyraźnie nie przypadła im do gustu. Co się stało? Dokąd wyjdziecie? Przecież to jeszcze nie koniec. Dla nas to już koniec. No ale jak? Przecież jeszcze są pokazy, a potem party, rozmowy. Nie ma Oliwii, nic tu po nas. Przyszliśmy tylko dla niej, ale uciekła. Może wystąpi w ostatnim pokazie. Wiecie, jako gwiazda wieczoru. Nie ma jej. Wyjechała. Woleli karę zapłacić, niż z nami się spotkać. No ale przecież nie mogli wiedzieć, że tu będziecie. Spodziewali się, bali się, że może Ziutek znów będzie się gdzieś czaił. Tak mi przykro. Niepotrzebnie. Dziękujemy za wszystko, co pani dla nas zrobiła. Do widzenia. W następnym odcinku córeczka klientki traci przytomność. Marzena! Boże, Marzena, szybko! Boże, Laura! Dzwoń pod 112. Marzena udziela Atkowi sercowych porad. Myślę, że warto, żebyś dał Alinie coś, czego ona nie ma. Czyli co? To się dowiedz. Rozwścieczony mężczyzna wymierza sprawiedliwość hurtownikowi. Co tu się dzieje? Zaatakował mnie! To truciciel powinien zgnić w więzieniu! Pan oszalał! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.